Jedną z pierwszych decyzji Augusta było wypowiedzenie wojny rewolucyjnej Republice Osmańskiej. Miał przy tym ciche poparcie pozostałych monarchów Europy. W końcu należało jak najszybciej zdławić rewolucję, zanim rozniesie się na inne kraje. Wojna przebiegała gładko, tak jak wszystkie ostatnie wojny przeciwko Osmanom. W traktacie pokojowym, podpisanym 25 stycznia 1745 roku, zniesiono rządy republiki i restytuowano rządy sułtanatu. Przy okazji nowy rząd zrzekł się pretensji do byłych ziem Imperium Osmańskiego, znajdujących się obecnie w rękach Rzeczypospolitej i Gruzji, a ponadto, by mieć lepszą kontrolę nad wprowadzeniem postanowień pokojowych, Polska zajęła północno-zachodnią Anatolię na okres 99 lat. August marzył o imperium kolonialnym. Zaczął rozbudowę floty oraz wysłał osadników na nieprzyjazną i niezamieszkaną Grenlandię. Inwestował też w infrastrukturę w kraju, handel i przemysł kwitły w najlepsze. Jednocześnie zaś trwały przygotowania do kolejnych podbojów. W 1746 roku polskie wojska najechały Śląsk. W obronie księstwa stanął oczywiście cesarz, władca Brandenburgii, jednak polskie wojska były już skoncentrowane na granicach i ruszyły przed siebie jak taran. Sytuacja nieco się skomplikowała, gdy do wojny zdecydowały się dołączyć Niderlandy oraz Portugalia. I choć to Rzeczpospolita miała przewagę ilości, to wojska jej przeciwników, zwłaszcza Brandenburgii i Niderlandów, składały się ze świetnie wyszkolonych profesjonalistów. A ponadto Portugalia zatrudniała ponad 100 000 najemników. W marcu 1747 roku wojska Matczyńskiego zdobyły Turyngę. Miejscowy książę został zmuszony do zostania wasalem cesarza Rzeczypospolitej. Miesiąc później do zawarcia pokoju zmuszono samego cesarza. Brandenburgia musiała oddać część terytorium oraz wypłacić odszkodowanie. W kolejnym miesiącu zaś z wojny wykupiła się Brema. W tym czasie Śląsk znajdował się już pod całkowitą kontrolą polskich wojsk, jednak sukcesy Portugalczyków w Normandii i Alzacji spowodowały, że wojna trwała nadal. W październiku, po 525 dniach oblężenia, padła twierdza w Hamburgu, do tej pory blokująca ruchy wojsk sprzymierzonych na północnej flance. Tuż po tym miasto zostało włączone do Rzeczpospolitej. Do końca roku udało się jeszcze zawrzeć pokój z Würzburgiem, dzięki któremu polskie posiadłości w zachodnich Niemczech poszerzyły się o kolejne terytorium. Po obu stronach barykady zaczynało już brakować żołnierzy, tak wyniszczające były te 2 lata ciężkich walk. Śląsk od dawna próbował już zakończyć wojnę, zgadzając się na wszystkie polskie żądania, jednak portugalski król nie chciał odpuścić. Polskie wojska zaś przeprowadziły kontrofensywę na Niderlandy, jednocześnie wypychając Portugalczyków z Alzacji i Palatynatu. W marcu do pokoju zmuszono Ditmarsien. Wojska Rzeczpospolitej wycofały się z Republiki, gdy ta zgodziła się wypłacać odszkodowanie, przejść na protestantyzm oraz udzielić przywilejów handlowych polskim kupcom. Do września 1748 zajęto wszystkie europejskie posiadłości Niderlandów, w wyniku czego podpisano traktat pokojowy. Niderlandy zgodziły się oddać część swojego terytorium Rzeczpospolitej i Skandynawii oraz wypłacać odszkodowania pieniężne. W tym momencie w wojnie pozostawała jedynie Portugalia i jej kolonie. Z końcem roku w polskich rękach znajdowały się już portugalskie Niderlandy i większość Normandii. Hetman Matczyński zaczął planować ofensywę przenoszącą walki na Półwysep Iberyjski. Podczas marszu przez terytorium Francji, rzecz jasna bez zgody Paryża, wojska hetmana Matczyńskiego pod Poitiers napotkały siły portugalskiego króla. 116 000 żołnierzy Rzeczypospolitej przy niewielkich stratach własnych pobiło 101 000 żołnierzy portugalskich, zadając im dotkliwe straty. W maju 1949 padła portugalska twierdza w Bajonie i Półwysep Iberyjski stanął otworem przed polskim wojskiem. Rozpoczął się tzw. potop Polski i do października w płomieniach stanęła cała północna i środkowa Iberia. Uparty portugalski król w końcu zgodził się usiąść do negocjacji i podpisać traktat pokojowy. Rzeczpospolita zyskała Wyspy Zielonego Przylądka, ułatwiając jej kontrolę nad senegalską kolonią. Ponadto pod polską kontrolę przekazano Porto-Rico. Brytyjskie 13 kolonii oraz Meksyk uzyskały część terytorium Luizjany i Nowej Kastylii. Indianie Pueblo zaś w nagrodę za nieoficjalną pomoc odzyskali część swojego terytorium kosztem portugalskiej Kalifornii. Pozostało już jedynie zakończyć wojnę, anektując Śląsk. Pod koniec tego samego roku w Koblencji podpisano akt utworzenia nowego państwa, tzw. Unii Reńskiej, polskiej marionetki skupiającej wszystkie zachodnio-niemieckie ziemie Rzeczypospolitej. Początek lat 50. August poświęcił na reorganizację i odbudowę armii.
Zajął się też buntami w Gruzji. Okazało się to potrzebne, gdy w 1753 roku Skandynawia zaatakowała księstwo uralskie. Rzeczpospolita rzecz jasna odpowiedziała na wezwanie i ruszyła na Rosjan. Pod koniec 1754 roku wojna z Rosją była praktycznie skończona. W grudniu podpisano rozejm, w którym księstwo uralskie przekazało pokaźne terytorium Rzeczpospolitej i Kazaniowi, w tym same miasto Kazań, choć pod polską kontrolę. Rok później Rzeczpospolita wypowiedziała wojnę Mali, chcąc powiększyć swoją afrykańską kolonię. Jednocześnie, niejako korzystając z koncentracji własnych wojsk na wschodzie, cesarz August ruszył na Transoksanię. Sytuacja nieco się skomplikowała, gdy po stronie Transoksanii opowiedziało się Imperium Mogołów. Wojna z Mali skończyła się jeszcze tego samego roku powiększeniem terytorium polskiego Senegalu i zwasalizowaniem tego afrykańskiego państwa. W tym czasie sprzymierzone z Rzecząpospolitą Królestwo Widjayanagaru zaatakowało Mogołów od południa. Szach został zmuszony do wycofania się z wojny w 1757 roku, jednocześnie odstępując terytorium hinduskiemu królestwu. Osamotniona Transoksania rok później podpisała traktat pokojowy, w którym przekazała część swoich ziem Rzeczypospolitej oraz Kazaniowi. Następnie nadszedł czas na rozbudowę infrastruktury wokół miasta Kazań, które stanowiło wysuniętą najdalej na wschód twierdzę Rzeczpospolitej. W tym celu August odebrał nomadom region wokół Tietiuszy, by uzyskać pełną kontrolę nad planowaną drogą z Saratowa, rosnącego na znaczeniu miasta nad Wołgą. Następnie cesarz Lubomirski zwrócił się na zachód. Tabuny polskich dyplomatów ruszyły na dwory książęce Świętego Imperium Rzymskiego przeprowadzać prorosyjską kampanię propagandową, ponieważ chodziły słuchy o zawiązaniu się kolejnej antypolskiej koalicji. Zabiegi dyplomatyczne były tym bardziej potrzebne, że cesarz zadeklarował wyłączenie ziem zachodniej Polski ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego w 1759. Równocześnie książę normandzki de Foix podpisał akt dołączenia do Rzeczypospolitej, de facto likwidując niepodległe księstwo normandzkie. Wzmocnienie władzy polskiego cesarza na zachodzie odbierano jako zagrażające Francji i dążące do zwiększenia kontroli nad brytyjskim tronem. Wizerunku nie poprawiła również aneksja Alzacji w 1761 roku oraz Palatynatu rok później. Terytoria te jednak znajdowały się pod bezpośrednią kontrolą Warszawy krótko, bo ledwie kilka lat. Dość niespodziewanie August II zmarł od zainfekowanej rany, której nabawił się podczas polowania 1 marca 1766 roku w dworku w Knyszynie. Miał zaledwie 41 lat, a na tron wstąpił jego syn Władysław.